Dzień dobry. A my znowu na siedlisku. Znaczy my. Ja z psami, a Marta ma dojechać za jakieś pewnie 2-3 godziny będzie z kotem. Tradycyjnie coś przywiozłem w przyczepce, ale tym razem nie są to cegły. Bo tym razem są to takie duże, piękne, zdobyczne drzwi. Jeszcze drewniane, stare. Nie wiem jeszcze do czego je wykorzystam. Czy trafią do tego domu. Ale są fajne. Szkoda by było, żeby się zniszczyły. Malutki tylko co ganiał tutaj królika. Znaczy zająca. Takiego malutkiego zająca. I nie wiem, nie dogonił go na szczęście. Natomiast ciekaw jestem, gdzie one mają norę, bo tak jakby wyleciał gdzieś tutaj z tego miejsca. Może mają w tej stercie gałęzi, a może mają pod przyczepą. Ciekawe. Mam nadzieję, że nie. Dobra, zacznę od tego, że rozpakuję przyczepę, a potem zajmę się naprawą tego, co uszkodził wiatr. Musiało silnie wiać, bo wiatr wyrwał mi te drzwi stające. Dzisiaj trochę wieje, ale jest ciepły dzień, jest ponad 10 stopni, a jeszcze po południu ma być nawet do 15. To co? Dzisiaj będę kontynuował ten wykop przy domu, a w ramach odpoczynku będę robił też strzemiona do zbrojenia. Poszukałem trochę takich kątowników i spróbuję z tego zrobić jakieś urządzenie do gięcia prętów. Działa. Trochę to tylko niestety wieje. Wiecie co, zawsze ta bateria. Gorzej, że nie wiem, czy mam naładowaną.
Prąd włączyć.
Wdrażam system 3 taczki, 20 drutów. To ma sens tylko przy takiej chałupniczej pracy, jaką ja tu wykonuję, bo na żadnej porządnej budowie to nie ma sensu. Po pierwsze, takie gotowe strzemiączka równiutkie można kupić dość tanio. Ja tutaj będę potrzebował pewnie z 200 strzemiączek. No to można je kupić po prostu za jakieś 300-400 zł już z transportem. Po drugie, jeżeli ktoś bardzo chce jednak te strzemiączka samodzielnie zrobić, nie wiem, ma jakiś nietypowy wymiar, no to można również po prostu kupić urządzenie do gięcia prętu, które wcale nie jest drogie, bo będzie kosztowało około 120-150 zł. Więc koszt niewielki. Ja, ponieważ wykonuję raz, że niedużo, dwa, właśnie te różne wymiary, a trzy, chciałem też zobaczyć, jak sobie kiedyś radzono w czasach słusznie minionych, kiedy nic nie
można było dostać, no to właśnie robiono to w ten sposób, bądź bardzo podobny sposób. Więc ja byłem ciekaw też, czy potrafię sobie zrobić takie urządzenie samemu. A urządzenie, jak widzicie, jest wyjątkowo proste. Tak naprawdę jedna wajcha, dwa kątowniki. Te dwie śruby są istotne, bo one po prostu utrzymują mi dystans. Dlatego, że w momencie, gdy zaginam pręt, no to on się po prostu ciągnie też w tą prawo. Więc jak tu zahaczę o ten wkręt, no to dzięki temu każde strzemiączko trzyma wymiar. Gdybym potrzebował innego wymiaru, no to wystarczy po prostu przekręcić bądź dokręcić następną śrubkę i już mam. No i zrobienie tego, jeżeli już jest pomysł, to 10 minut, a praktycznie te rzeczy, które tu użyłem, znajdziecie na każdej budowie. Zmieniam trochę system na dwie taczki, 10 drutów, bo jak robię 20, to niestety marznę. Też nie będę robił za dużo tych strzemiączek, bo może się okazać, że jakiś inny wymiar potrzebuję. Zrobię tak pewnie z 60 sztuk, czyli ponieważ ja będę je układał, ustawiał tak co 20 cm, no to na jakąś jedną ścianę tak naprawdę dłuższą powinno mi to wystarczyć, a najwyżej później sobie dokręcę. Zielenią się wierzby. I brzozy. Olchy jeszcze nie. Ten dąb też wygląda, jakby się już zielenił, ale na razie pożyczył sobie zielone listki od róży. Piękny obrazek. Na brzegu kwitnie zawilec gajowy i ziarno podwiosenne i kaczańce.
Gdzie łąka była zalewana najbardziej, jest mnóstwo kaczeńcy. No i co teraz, Gulliver? Może w moją stronę chodź. Idziesz dalej? Początek kwietnia. Czas białych kwiatów, cześni i gruszy. Powiem wam tylko, że jedno mnie niepokoi, bo pamiętam w ubiegłym roku, jak zakwitły właśnie te trześnie, to one aż huczały od pszczół. Aż było głośno, a w tym roku praktycznie tych pszczół nie ma. Kwitnie też rzeżucha łąkowa. Jak wam się podoba moja wiosenna dekoracja z prymulek? Nie wiem, czy pamiętacie, to są kalosze, które wykopałam wśród śmieci za obórką. I od tamtej pory pełnią rolę ozdobną albo są donicą, jak teraz. Winogrono już ma pąki. A ja myślałem, że ty coś mówiłaś, że będziesz się rozluźniała. Rozróżniam glebę. A, glebę rozluźniasz.
No i jak ci to poszło? No zobacz, na tych grządkach już jest trochę Ale nie rośnie jeszcze nic. A teraz co? Czosnek, zobacz, jaki piękny, wysoki. Będę widłami. Pokażę ci jak. Jak? Będę widłami tak trochę na spłuchnie, chociaż nie jest to bardzo potrzebne, bo czuć, że jest płuchno. Ale tak troszeczkę spłuchnie. Mhm. I jeszcze mam taką myśl. Może tą glebogryzarką ci tu przejechać? Nie, dziękuję. Ale mam jeszcze taką myśl, żeby ze ścieżki wybrać, pogłębić ścieżkę, no bo na niej była To woda ci zrębka, będzie stała. zrębki były, one się przekompostowały, już byłyby fajne, żeby dorzucić do grządki. Ale będzie ci woda stała. Jak tam stoi woda. I to dlatego, że tu jakieś źródełko wybija. A nie, to nie stoi, no ale jest grządko bardzo. Więc poproszę deseczki, które będą jednocześnie pułapką na ślimaku, tak jak ta. Co kilka minut, no nie, co kilka minut trochę za często. No od czasu do czasu tu zaglądam. Za mokro jest. Ale chowają się tu ślimaki, można je po prostu zebrać. Takie są maluśkie, półcentymetrowe, centymetrowe. Miotłę będziesz robiła? Płotek będę robiła, Nie miotłę, ale nie, by mi się przydało. żeby polatać. Stwierdziłem, że zabiorę to drzewo tutaj z sadu. Swoją drogą jestem ciekaw, jakie przechyły jest w stanie znieść ten traktorek. On jest dość wąski. No i pojadę z tym pod ognisko. Niech tam się suszy. No, całkiem spory zapas drewna na ognisko. O, spadło już. Znaczy ja wam się już chwaliłem, że umyłem przyczepę. Ona była z takich zaciekach zielonych i całkiem ładnie się to dało odmyć. Tu tylko gorzej w tym miejscu, tutaj najwięcej tej wody ścieka i zrobił się taki zielony nalot i akurat tego do końca zmyć mi się nie udało. Może trzeba jakiś środek znaleźć. Co, kotku, głodny jesteś? Najpierw sprawdzę, czy to w ogóle działa. Już stało za 2 lata.
działa, ale trzeba silnik popychać. Dobrze, chyba dobrze. No dobrze, to ja już mam w zasadzie wszystko potrzebne do zrobienia fundamentu. Bo dzisiaj przyjechał mi jeszcze cement. Także mam tonę cementu. Tona cementu pewnie to będzie za mało, ale też nie chcę brać za dużo naraz, bo nie wiem jak szybko będę go zużywał. A nie chcę też, żeby mi się tam postarzył, czy tam skamieniał, czy zawilgotniał. Wziąłem go folią, ostreczowałem i przykryłem taką plandeką, także mam nadzieję, że nic złego się nie stanie. Ale z tymi pracami to może w następnym odcinku, a z naszej strony to już wszystko. Bardzo dziękujemy za oglądanie, a jeśli się Wam podobało, to dajcie dyla. Dziękujemy i dobranoc. To jest kwiecień, początek kwietnia. Krótki rękawek.